Dzień dobry. Końcówka marca. No dziś wyjątkowo piękna pogoda. Pszczoły szaleją z pyłkiem. Trochę im tu przeszkadzam. Ciekawostką jest to, że w tym ostatnim ulu, który jest bezmateczny w tej chwili, no mnie to wygląda jak oblot młodej pszczoły. Zresztą tam jest dużo pszczoły lotnej z tego co widzę. Także ta matka musiała być całkiem niedawno utracona. Ale ogólnie to wszędzie jest spory ruch. Aż przyjemnie popatrzeć. Dzisiaj ma być ponad 20 stopni. Także jak ktoś ma ochotę popatrzeć, to podejrzewam, że coś nagram. Wiadomo, że nie będę nagrywał wszystkiego, bo już trochę za dużo uli tutaj jest. Ale na pewno coś poprzeglądamy i ciekawostki, które chcę zapamiętać, z pewnością trafią do tego filmu. Także zapraszam. Tak wczoraj sobie pomyślałem, że wcale to nie jest tak do końca powiedziane, że to musi iść do niebieskiego. Owszem, dobrze by było, gdybym to drewno stawiał na już jakimś drewnianym korpusie. No ale tutaj tych drewnianych korpusów to troszkę jeszcze jest. Tam jest. Tu na tym stojaku są chyba 4. Także może znajdę słabszą rodzinę niż tą niebieską. No bo ta niebieska rodzina jest bardzo silna, więc nie ma sensu ją łączyć jeszcze dodatkowo z zielonym. No bo w zielonym nie ma matki. No i otwieramy ul numer 15. Niestety pod słońce będę nagrywał, bo od tej strony zacząłem, ale trudno. Zobaczymy, co tu w środku siedzi. Napiszę, jaka tu matka jest, bo już nie pamiętam. Pokarmu jeszcze troszkę jest. Od środka również, czyli tutaj ładnie pierzgi naniosły. Bardzo ładnie. Nie huczą, także nie widać tu problemów. Nie mają tyłeczków w górze, także podejrzewam, że matka jest. I tu od środka już może być zaczerwione. Nie, jeszcze jest pierzga. Znaczy pyłek. Ale jest dużo pokarmu. Tu sobie wsadzimy chyba ramkę z węzą przedostatnią. No tak, i tutaj już jest masa, ale to masa. Bardzo ładnie. Tutaj również. Bardzo ładna, silna rodzinka się szykuje, bo pokarmu mają, także ciasto im niepotrzebne. Nie pamiętam, czy tu jest matka oznakowana. No jest oznakowana. 93? Chyba tak, chyba 93. No to bardzo ładnie. Dobra, czy ja tu muszę coś robić, bo dzisiaj to mi chyba szkoda czasu. No jajeczka. Zobaczcie. Jajeczka wszędzie. Bardzo ładnie. Nie przeszkadzamy im, pokarmu mają bardzo dużo. Także tu w tej rodzinie do zapamiętania, że nie robimy nic. Dodam im tą węzę. Nie jest im potrzebna, ale im dodam. Niech mają co robić. I tak zostawiamy. No i mamy drugi ul obok, to jest bodajże 14. Już jedna pszczółka przy mnie lata, nie wiem czy z niego. Ciasto słabo pobierają, więc zaraz trzeba będzie sprawdzić, jak to wygląda w środku. No, docieplenie oczywiście jest, także wszystko w normie. Nie no, słuchajcie, to tu zrobimy co innego. To jest bardzo ładna ramka. I idziemy do rodziny, u której byliśmy wczoraj. To jest ta druga, która
Nie ma co jeść, nie ma pokarmu. Wczoraj wsadziłem 2 ramki tam, jedną z suszem, drugą węzę, więc teraz wyciągnę tą z suszem, podrapię i poddam im. I mamy sprawę załatwioną prawie, jeśli chodzi o głodowanie tej rodzinki tutaj. Oczywiście obie te rodziny dostały taką samą ilość cukru w przeliczeniu na cukier suchy, jakieś 17-18 kg we wrześniu, pod koniec września. Taką samą ilość dostały. No źle tu jest, kurczę, za dużo pokarmu. Tak to jest, jak się na ślepo ciasto daje, to jest inna sprawa. Ale są tutaj jajeczka. No, czyli matka jakoś tu funkcjonuje, ale to jest bardzo mały rozwój tutaj. No tutaj już jest trochę więcej miejsca dla matki do czerwienia. Dobra, słuchajcie, ja to na razie tak zostawiam, bo pokarmu mają bardzo dużo, można im spokojnie jeszcze jedną ramkę zabrać. Niepotrzebnego pokarmu zimowego. To ta rodzina to do czerwca by wytrzymała pewnie na tym, bo jest ograniczona w czerwieniu przez ten pokarm. I chyba tak to zostawimy. Ciasto im jedynie zabiorę, bo na czuje kładłem to ciasto i jak się okazuje niepotrzebnie. No ale nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, nie? Także do następnego ula. No tutaj to troszkę wyjadły tego ciasta. To jest ul numer 13 z tego drugiego stojaka. I pszczoła, zobaczcie, może tak tutaj jakoś pokażę. Ona za zatworem siedzi, nie ma miejsca, nie? Także tu jest do dołożenia 1 ramka, raczej węzy, bo dużo jest pszczoły. No pokarmu jest bardzo ładnie. O, bardzo, bardzo ładnie. Na chwilę odłożymy, bo chcę zatwór wyciągnąć. No niestety na ramce obok również. To ciasto z nozewitem to akurat im zostawię, bo to im się być może przyda. I znowu, tak jak w większości poliuretanów, czerwienie jest od południa. To ledwo trzymam, słuchajcie. To jest ze 4 kg trzymane przeze mnie, więc to tak jakby świeżo naniesione, nie? Zimowy jest tutaj, a to jest świeży moim zdaniem. No to wyraźnie widać. Dobra, też odłożę, bo wiem, że z tymi zatworami jest cyrk. O, pięknie. No nie, no tutaj jest za dużo pokarmu w tej rodzinie. Komórki wypolerowane, przygotowane do
dla matki. Bardzo spokojne pszczoły. Rzeczywiście tu dzisiaj kalendarz biodynamiczny pszczół, z którego w zeszłym roku się śmiałem, a który mnie zadziwił, wskazuje, że najlepszym dniem do patrzenia w pszczoły są jajka. Jest dzień jutrzejszy, ale kalendarz biodynamiczny zaczyna się od kwietnia. Także nie jest dostosowany do dzisiejszych potrzeb pszczelarstwa, bo niektórzy to już od lutego ule otwierają. Bardzo lekka ramka. Bardzo ładnie tu zaczerwione i przygotowane do czerwienia. Czy tu są jajka? Nie. Czyli matka nie szalała za bardzo, ale jest zaczerwione. Tu są jajka. To może pokażę. Zbliżę. Dobra, i słuchajcie, ja nie muszę oglądać wszystkiego. Ja jestem pewny, że dalej jest czerw. Mogę zweryfikować jeszcze ostatnią ramkę, bo być może trzeba tu wycentrować gniazdo, nie? Nie jest to takie ważne, bo dni zimnych nie będzie w najbliższym okresie. No ale skoro mamy tyle jedzenia, no to czemu ma nie być po obu stronach gniazda? No tu widać wyraźnie, że czerw jest z tej strony. O, czerwony pyłek nawet noszą. Czerwiu nie widzę. Nawet nie będę im chyba dokładał żadnych ramek. O, czy tu są jajka? Nie, nie widać jajek. No jest od środka coś. Zaczęła już tu chyba na środku. Czekajcie, gdzie ja to widziałem? No może mi się wydawało. Może nawet dwie tu wsadzę. Co mi tam przeszkadza? No i mamy dwie ogromne ramy pokarmu. Dalej ramki z czerwiem. I chyba na końcu też jest pokarm, z tego co pamiętam. Ściskamy i następny ul. Także słuchajcie, ten środkowy stojak, ule numer 13, 14, 15. Ciasto było dawane chyba przed jakimś oziębieniem strasznym, ale tam jest taka ilość pokarmu, a pszczoły były tak samo zakarmiane jak ten tutaj drugi ul, który przed chwilą dostał jedną ramkę tutaj z jednego z uli, bo tu matka nie ma gdzie czerwić, tyle jest pokarmu zimowego. No także widzicie, no z pszczołami nigdy nic nie wiadomo, jak był zatytułowany zjazd w Pszczelej Woli 2 lata temu. No bo te rodzinki mają pełno pokarmu, tutaj nie ma w ogóle. No i słuchajcie, mamy 5 tutaj rodzin, bo to już nie są odkłady, to są rodziny do przejrzenia z podkarmiaczkami. Także 5 podkarmiaczek do wywalenia. Podkarmiaczek ogólnie mam 9 w tej chwili na pasieczysku. I mam problem, bo nie dostałem folii szklarniowej, która moim zdaniem jest najlepsza. Znalazłem coś takiego tutaj u siebie. Dosyć grube, sztywne, 5 sztuk, więc tym się poratuję. A reszta to chyba pójdzie strecz, no bo nie mam wyjścia. Mam folię szklarniową na pewno gdzieś, tylko jej znaleźć nie mogę. A w sklepach jest taki szał przed tym ociepleniem, że wykupione w moim terenie jest wszystko. Byłem w 2 marketach, nie ma folii szklarniowej w ogóle. Także polecam, jakbyście się zastanawiali nad folią, idealna grubość do pszczół. A uprzedzam, że jak chcecie sobie kupić specjalną folię wyciętą pod swój ul, taki o na przykład tu dadant, no to zapłacicie 5 zł. No także to jak to zwykle w pszczelarstwie bywa, wszystko co się nazywa do pszczelarstwa, do pszczół jest 5 razy droższe. Dobra, otwieramy ten. Tutaj mamy pierwsze 3
alpejki, więc po kolei będziemy lecieć z alpejkami. Mamy alpejkę funkcjonującą i są jajka. Bardzo dobrze. Znowu chyba będziemy centrować gniazdo. No, czerw na ostatniej, zobaczcie. Na ostatniej ramce. Także znowu od południa. Mamy 8. Dobra, starczy na razie. Ciasto im jest niepotrzebne, ale zostawię im nozewit. No i zobaczmy, jak to będzie z tą folią. Czy to może tak być, czy musi być na beleczkach, czy jak? No od biedy to może być, nie ma problemu. No i tak wszystkie 3 alpejki. Bo tu są wszystkie 3, na które w tym roku będę testował na nich pobieranie, produkcję propolisu na różnych na różnych tkaninach, bo mam zakupione jakieś cudaki, a że to są wszystkie 3 alpejki z jednego miotu, zapłodniane sztucznie, więc wiadomo jakie trutnie, więc wszystkie 3 powinny się rozwijać podobnie, dlatego wszystkie 3, każda z nich będzie miała inną możliwość produkcji propolisu. Zobaczymy. No i tak jadę dalej. Jak będzie coś ciekawego, to włączę, jak nie, to nie. No kolejny ul to jest ksero tego poprzedniego. Znowu jest od strony południowej pełno czerwiu. Zaczyna być, bo od strony północnej bardzo dużo pokarmu. A tutaj mamy kolejną alpejkę. Także nie jest źle. Znowu centruję jedną ramką ten ul. Kolejna alpejka. Nawet już chyba można się śmiać, bo wydaje mi się, że trzeci ul, trzecia alpejka, gdzie znalazłem matki na 3. ramce. I znowu ta sama sytuacja, czyli od północy masa pokarmu, a od południa czerwienie. Także więcej tu chyba nic nie pokażę. No Kaukaska to muszę wam powiedzieć, że dostała ramkę pracy. Taka trochę agresywniejsza może i pszczółka, chociaż nie zauważam, żeby mi tu tam koło oczu latały. Troszkę koło mnie latają, ale tragedii nie ma. Natomiast tutaj no te wytwory, ja nie pamiętam, czy to one na jesieni zrobiły, czy ja takie jakieś ramki wkładałem, ale raczej nie wydaje mi się, żebym tak ramki wkładał. Także one to natworzyły. No i masa pszczoły, tutaj jeszcze koło kolejny. Masa pszczoły na podkarmiaczce. Tutaj jakiś taniec. Co ona robi, ta pszczoła? Tak jakby taniec pszczeli. Tylko że to nie jest plaster. Widać, że próbuje pokazać siostrom, gdzie mają latać. No, wycentrowałem tradycyjnie. Tak jak wszystkie tutaj 4, taki w tym 5 w kaukaskiej wycentrowałem, bo znowu wszystko jest na południowej ściance. Może tak chciały, nie wiem, czy dobrze robię, ale z drugiej strony 2-3 ramki z pokarmem, więc jaki sens. No i cały ten jest zrobiony, tylko włoczki nie widziałem matki, ale widziałem czerw, larwy i tak dalej, więc wygląda na to, że matka jest, gdzieś mi się schowała.
Natomiast we wszystkich tutaj ulach w tym ostatnim rzędzie widziałem matki. No kaukaska taka trochę zadziwiająca tutaj z tym, no ale zobaczymy w sezonie. Macie takie cuda, że musicie gdzieś wysypać pszczoły i tak dalej. To jednak najlepiej jakąś im tam trampolinę zrobić, żeby sobie weszły. Bo w większości może być to młoda pszczoła, która jest nielotna. Więc jakoś musi do ula trafić po zapachu. Ja akurat tu mam bałagan, bo przygotowuję się do postawienia stojaka. Myślę, że tak no w najbliższym czasie to może nie, ale się uda kiedyś. No ale jak widać wchodzą, nie? A tu jeszcze jest do otrzepania trochę pszczoły stąd. Ponieważ matkę widziałem w ulu, to sobie pozwalam uderzać o ziemię po prostu, żeby pszczoły zlatywały z tych niepotrzebnych tutaj plastrów i podkarmiaczki. No zobaczymy, jak tam rekordzistka zeszłoroczna. 60 kg miodu. Krainka Demeter. Widzę, że na 10 ramkach zimowane i chyba pokarm jeszcze mają. Także zaraz sprawdzimy. Wygląda na to, że czerw jest tym razem z tej strony. No tak dziwnie. Zobaczymy. No słuchajcie, tu straszna ilość jest czerwiu. W tej chwili 4. decha jest praktycznie. A oto moja krainka, 18 Demeter. Jeszcze funkcjonuje. Fantastyczna pszczółka. Na czerwione jest dokument tylko. Jeszcze nie wiem, czy pokarm mają, bo jeszcze mam 5 ramek do sprawdzenia. No powiem wam, że Demeterka, moja pierwsza, 18, to może teraz wkleję, jak ją znalazłem przed chwilą. No, robi wrażenie. Zachowuje się zupełnie inaczej niż pozostałe pszczoły, czyli czerw jest raz, 2, 3, 4 na 5 ramkach, ale od strony północnej, a od południowej ma pokarm i to w sumie ma wystarczająco tego pokarmu. Chociaż jak patrzę na tą ilość pszczoły, no to się zastanawiam. No zobaczymy. Nie mam cholercia folii. A nie, tutaj jest powałka, dobrze, to tutaj jeszcze mam powałkę. No fantastyczna pszczoła ta krainka Demeter. Albo taka się trafiła, zobaczymy jak inne matki w tym roku. Krainka PK nie zachwyca, ale to jak zwykle. 3 ramki słabo obsiadane, pełne pokarmu. Przeniosłem 1 ramkę z pokarmem na tą stronę, bo tutaj są 2-3 ramki z czerwiem. Słaby rozwój, pokarmu mają dużo i mają za dużo ramek. No i zobaczymy jak dalej, ale czerw świeży jest. Zielony ul tutaj na samym końcu, na środku. No, jak stawiacie, ile się spóźniłem? Bo ja myślę, że tak, no zależy kiedy one to wybudowały, ale wygląda na to, że trzeba je poszerzyć. No tak, to jest na tyle nieduża rodzina, tu 6 ramek Dedanta i to są wszystko córki również Elgona, tak samo jak tego zielonego, który tam jest bezmateczny, więc wytopowałem ten ul do dzisiejszego połączenia, ale to bliżej wieczora oczywiście, bo teraz pszczoła lotna nawet w ulu tym bezmatecznym no sobie wyleciała, więc tu będziemy stawiać korpus. Jeszcze się zastanawiam, ale chyba to zrobię na folię, czyli skrawek folii z tyłu odsłonięty, oczywiście spsikane wszystko i postawiony drugi korpus spsikany miętą. No i kolejny ul po tym zielonym. Zgadujemy, gdzie jest czerw? Zaraz zobaczymy. No i ostatni ul z tego tutaj tylnego rzędu. To chyba jest Demeterka, bo taka spokojna, jak ją otworzyłem. Trochę narobiony tutaj bzdurek, ale ogólnie spokojna pszczoła. Tu nic nie wylatuje. Rękawice po jednym dniu, no tragedia. No dobra, biorę się za niego, będzie coś ciekawego, to pokażę, ale raczej nie przewiduję. No tak to się dzieje, jak człowiekowi troszkę miodu spadnie.
No, szukamy matki, zobaczymy, bo też troszkę huczą, chociaż one huczą tutaj tym razem od dymu. Żadnych tyłeczków tutaj nie ma w górze, więc raczej zaraz trafię na czerw, chociaż 4 ramki mają z pokarmem. Niezbyt dużo tego pokarmu, ale jest. No i dobra, został nam ostatni rząd. Ul motylki. Motylki tradycyjnie przejrzymy w całości na filmie. Tu jest w tej chwili Demeterka, wsadzona w zeszłym roku. Jest trochę pleśni, ale to już taka tradycja u mnie w drewnianym ulu. No ale tutaj już nie ma cudów. Jeśli jest matka, to musi pokazać swoją pracę. Także to tyle, jeśli chodzi o motylki. Jedna ramka jest tragiczna. Chyba z 2021, tak mi się wydaje, albo z 20 nawet dostałem ją razem z pszczołami. Nie wiem, dlaczego ona tu siedzi. Widocznie miałem jakiś problem z jej utylizacją. No i zwijam to. Pokarmu mają w bród, ciasta już nie dostaną. Nozewid zjadły, więc niech się rozwijają. No i tutaj ten ul niebieski. Również Demeter. Spaceruje sobie, pięknie czerwi, pięknie się rozwija. Pokarm jest. Nic, tylko się cieszyć. I zielony ul, tak ku pamięci. Wsadzona węza i taka ledwo odrobiona węza. Trochę agresywniejszy, ale może przesadzam. Również Demeterka, matki nie widziałem, czerw jest, pokarm również. Także żadnych zmian. No i została ostatnia rodzinka. Alpejka moja pierwsza. 27,9 stopnia. Czerwio na pewno jest. Otwieramy, jak będzie coś ciekawego, to pokażę. No, pierwszą ramkę wyciągnąłem i pokazała się moja alpejeczka. No czerwi, no co? Musi. Nie wiem, czy tu będzie coś widać. Chyba nie. Także sprawdzę kolejne ramki. Numerek 73 chyba, tak? Sprawdzę kolejne ramki, bo znowu czerw jest od strony południowej, więc reszta ramek jest pewnie z pokarmem. Jakbyście chcieli kiedyś obejrzeć coś fajnego, niekoniecznie związanego z pszczołami, chociaż też po części, to polecam Ogród 1000 pszczół na YouTube. 40 minut film, ale naprawdę fantastyczny. Jeden z Francuzów tam w pandemii po prostu pokazuje, jak filmować pszczoły. I nie chodzi o pszczołę miodną, o wszystkie pszczoły. Polecam. Ogród 1000 pszczół.